zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Rzucasz 2 razy sześcienną kostką do gry i trzeba obliczyć prawdopodobieństwo w 4 przypadkach. Na początek przestrzeń zdarzeń elementarnych. Jeżeli rzucamy 2 razy, no to na pierwszym miejscu mamy 6 możliwości, 6 oczek i na drugim miejscu mamy 6 możliwości, czyli 6 oczek, tak? Od 1 do 6. Zatem moc przestrzeni zdarzeń elementarnych z fundamentalnej zasady mnożenia to jest 6 razy 6, czyli 6 do potęgi drugiej, zatem moc wynosi 36. I przypadek pierwszy. Zdarzenie, że iloczyn oczek równa się 12. Żeby obliczyć prawdopodobieństwo, musimy najpierw to zdarzenie wyznaczyć. Zatem niech A będzie tym zdarzeniem. Zatem A jest to XY. X oznacza wynik na pierwszej kostce, a Y na drugiej kostce. To są takie zdarzenia, że iloczyn oczek, czyli X razy Y, równa się 12. Tak? Oczywiście zarówno X, jak i Y należą do zbioru od 1 do 6. I tak dalej. 6. Spróbujmy wyznaczyć te zdarzenia. A więc iloczyn ma równać się 12 oczek, czyli może wypaść 2, 6. Jeśli tak, to również 6, 2. 3 razy 4 jest 12, czyli 3, 4. Jeśli tak, to również 4, 4, 3. I to w zasadzie już nie ma więcej. Bo gdyby 1 razy 12 jest 12, ale nie ma 12 oczek na kostce, tak? Czyli tu kończy nam się opis tych zdarzeń. Zatem moc zdarzenia A, czyli liczba elementów zdarzenia A, wynosi dokładnie 4. Z klasycznej definicji prawdopodobieństwa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc zdarzenia omega, czyli 4/36. To jest dokładnie 1/9. I teraz przypadek drugi B. W pierwszym rzucie wypadnie nieparzysta, a w drugim parzysta liczba oczek. Tak? To spróbujmy opisać zdarzenie. Niech to będzie zdarzenie B. Jest to zbiór XY takich, że X
nieparzysta liczba oczek, czyli będzie 1, 3, 5. Natomiast y parzysta liczba oczek, zatem 2, 4 i 6. Możemy teraz spróbować wypisać zdarzenia elementarne. Zatem będzie to 1, 2, dalej 1, 4, 1, 6. Przechodzimy do drugiej liczby nieparzystej, tak? Czyli 3, 2, 3, 4, 3, 6, tak? I do trzeciej liczby nieparzystej, czyli 5, 2, 5, 4 i 5, 6. No i w zasadzie to tyle. Zliczamy teraz elementy zdarzenia B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Widzimy, że moc zdarzenia B wynosi 9. Tak? Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia B, no to jest moc B, czyli 9 przez moc przestrzeni zdarzeń elementarnych omega, czyli 36. Możemy to zapisać, że jest to 9 razy 1 przez 9 razy 4. Dziewiątki nam ładnie uproszczą się, czyli otrzymujemy 1/4. Możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego 0,25, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi 0,25. Przechodzimy do przykładu C. Iloraz oczek otrzymanych w rzucie drugim przez otrzymane w rzucie pierwszym będzie mniejszy od 1. No to spróbujmy to zapisać jakoś formalnie, czyli zdarzenie C jest to zbiór tych x, y, tak? Takich, że y dzielone przez x będzie mniejsze od 1. Tak? Możemy to zapisać trochę ładniej. Zatem jest to zbiór tych x, y, takich, że jeśli pomnożymy obustronnie przez x różne od 1, od 0, no bo musi być różne od 0, bo są to oczka na kostce, więc otrzymamy, że y jest mniejsze od x. No teraz wystarczy tylko wypisać te zdarzenia. Zatem mamy C, to będzie tak. 2,1, 3,1, dalej może nawet zrobimy to w kolejności. Będzie tak. 2,1, 1,2. Nie, 2,1 niech będzie. 2,1, 3,1, 4,1, 5,1.
Dobrze. Dalej 6, 1. 6, 1. Teraz 4, 2. 4, 3. I tu się kończy na czwórce. Tak? 4, 2, 4, 3. 2, 1, 3, 1. No jeszcze tu by było 3, 2. 4, 1 mamy. Nie mamy. 4, 2 też mamy. 4, 3 mamy. 5, 1 mamy. 5, 2 nie mamy. Dalej 5, 3. Tak? 5, 4. 6, 1 mamy. Dalej 6, 2 nie mamy, więc musimy zapisać. 6, 3. Tak? 6, 3. 6, 4. No i 6, 5. Wyglądałoby, że są wszystkie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No wszystkie są. Czyli widzimy, że moc zdarzenia C wynosi 15, składa się z 15 elementów, a moc omega wiemy, że wynosi 36. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia C równa się 15 36. No to jest 3 razy 5 przez 3 razy 12. Trójki nam ładnie skrócą się, czyli otrzymujemy 5/12. I to jest odpowiedź do podpunktu, do przykładu C. Przechodzimy do przykładu D. Liczba oczek otrzymanych w 2 rzutach będzie się różniła o 1. Tak? Liczba oczek otrzymanych w 2 rzutach będzie się różniła o 1. Czyli no tu w tym przypadku możemy zapisać zdarzenie D w następujący sposób. To jest zbiór tych XY takich, że albo X minus Y równa się 1, albo tak, Y minus X jest równe 1. I teraz wystarczy opisać zbiór zdarzeń elementarnych, wypisać po prostu elementy tego zdarzenia. Zatem D, zdarzenie D, to będą takie elementy. 1, 2, jeśli 1, 2, no to 2, 1, bo różnią się o 1. Tak? Dalej 3, 2, no jeśli 3, 2, no to również 2, 3.
4, 3, no to również 3, 4. Tak? 5, 4, no to również 4, 5. No i wreszcie 6, 5, tak? No to wobec tego również 5, 6. Różnią się o 2. Zliczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Widzimy, że moc zdarzenia D wynosi 10 elementów. No wiemy, że omega, że moc zdarzenia omega wcześniej liczona, prawda, wynosi dokładnie 36 elementów. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia D no to jest moc D zdarzenia dzielona przez moc przestrzeni zdarzeń elementarnych omega, czyli 10/36.